Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Polacy mieli dość. Dali się wciągnąć w pułapkę. Wszyscy, tylko nie oni. Pobito wszelkie rekordy frekwencji, a punkty głosowania przeżyły prawdziwe oblężenie. Ludzie mieli prosty cel, by tym razem było lepiej. Od czasu tego wielkiego zrywu Polaków minęło już 858 dni. Ze 100 punktów obietnic przedwyborczych po 800 dniach rządzenia spełniono może 33%. Prawo i Sprawiedliwość zadłużało Polskę na potęgę, ale od czasów Koalicji Obywatelskiej zadłużenie się nie zmniejszyło, a prawie podwoiło. Z 900 miliardów złotych skoczyło do ponad 2 bilionów złotych. Pod koniec 2025 roku przekroczyliśmy 60% zadłużenia PKB. Przywrócenie praworządności? To tylko walka, by wyrzucić jednych i zastąpić drugimi. Służba zdrowia, dług publiczny szpitali urósł z 21 miliardów w 2023 roku do prawie 28 miliardów. I system jest coraz bliższy technicznego bankructwa. Kolejki do lekarzy wydłużyły się o kolejne 3 tygodnie. Średni czas oczekiwania to już 4,2 miesiąca. Deficyt ZUS skoczył z poziomu 60 do 98 miliardów złotych rocznie. Mimo że składki przedsiębiorców wzrosły w tym czasie prawie 190 zł miesięcznie. Co 4. Polak pobiera już emeryturę lub rentę. Prąd to wzrost o kolejne 45% w niecałe 2 lata, a koszty życia przez 800 dni wzrosły średnio o 55%. Chyba nie o taką zmianę nam wszystkim chodziło. Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość każdy swój błąd tłumaczyli. Wina Tuska. Teraz Koalicja Obywatelska każdy swój błąd tłumaczy winą Putina i że rosyjskie wpływy. Do kolejnych wyborów zostało 550 dni. Donald Tusk wyszedł z piątką Putina, gotową listą, która ma wyłączyć logiczne myślenie. Postanowiłem sprawdzić, czy zadawanie pytań o interes Polski to naprawdę jest plan Putina. Punkt pierwszy. Plan Putina wobec naszego kraju jest prosty, czytelny. Możemy nazwać ten plan piątką Putina. Atak na Unię Europejską. Czy coraz większa krytyka działań Unii Europejskiej za to, że nie wie co robi i nie jest już sojuszem, do jakiego Polska się zapisywała, jest prawdą? Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Byliśmy wtedy biednym postsowieckim krajem. Od 2004 roku z Unii Europejskiej wpłynęło do Polski 249 miliardów euro. W złotówkach to ponad 1 bilion złotych. Z tego do puli budżetowej Unii Europejskiej oddaliśmy między 85 a 90 miliardów euro. Czyli na czysto na inwestycje dostaliśmy 160 miliardów euro. To około 680 miliardów złotych. Politycy mówią dostaliśmy, ale to działa jak odwrócona pożyczka. Na początku dostajesz więcej niż dajesz, bo jesteś biedniejszy. Z każdym rokiem, jak kraj staje się bogatszy, składki rosną, a dotacje maleją. Najlepszy przykład? Jeśli do Unii dołączy Ukraina, kraj zniszczony wojną, to ona automatycznie stanie się największym beneficjentem dotacji. My w tym czasie będziemy już po drugiej stronie stołu, jako płatnicy. Swoje dotacje w dużej mierze wykorzystaliśmy dobrze. Mamy lepsze drogi, przestrzenie publiczne, a wzrost gospodarczy przez te lata jest olbrzymi. Przeciwnicy dołączenia się do Unii mówili, że nie ma darmowych obiadów, tylko że teraz wychodzi, że za pożyczone pieniądze mamy oddać swoją wolność,
A nie taka była pierwotna umowa. Coraz więcej nowych pomysłów jest przesuwaniem granic, które odbiegają od pierwotnej umowy. I często przynosi to więcej szkody niż pożytku. Zielona ideologia, nie będę tu mówił, jak wpływa na całą Unię Europejską i że powoduje, że na światowych rynkach robimy się coraz mniej konkurencyjni. Wszystko, co produkujemy, wymaga energii. Gaz, prąd, atom lub węgiel. Oczywiście jeszcze ropa. Prąd mamy prawie najdroższy na świecie. Od 30 do 60% od Chin i 40 do 80% droższy od USA. W zależności od branży. Zerwaliśmy stosunki z Rosją. Gaz mamy droższy o około 4 razy od USA i 2 razy droższy od Chin. Gaz jest masowo używany do przemysłu ciężkiego, na przykład chemia, stocznie. A to wszystko znika z Europy, bo przemysł wychodzi na rynki, gdzie energia jest tańsza. Atom, który cała Europa zaniedbywała i kierunek był nie tylko taki, by nie budować elektrowni atomowych, ale wręcz je likwidować. Planowanie energetyczne jest tak zepsute, że teraz Niemcy, główny konstruktor, na zielony prąd musieliby uruchomić swoje stare bloki atomowe, a już sięgają po węgiel, bo bez tego ich system się załamie, a raczej już się załamał. Przemysł ucieka z własnego kraju. Pomysł Unii podwyższył za ostatnie lata cenę prądu w Polsce o 80% na każde gospodarstwo, a na firmę to już absurdalne 150%. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości prąd był drogi, a za czasów Platformy, która obiecywała poprawę, wzrósł o kolejne 50%. Przez projekt ETS i ETS-2 koszty życia przeciętnej rodziny wzrosną o kolejne 30%. A koszty za ogrzewanie mogą skoczyć w górę nawet o 150 do roku 2032. Jednocześnie budżet zostanie obciążony kwotą 124 miliardów złotych na modernizacje wymyślone w Brukseli, które będziemy musieli spłacać z naszych podatków, co oznacza kolejne podwyżki danin o około 10% na transformację energetyczną. Na tle innych państw, a nawet na świecie, mamy jedne z najlepszych produktów rolnych. Polskie owoce i warzywa mają jeden z najniższych poziomów chemii. Średnio to 2,35 kg na hektar pestycydów, gdzie średnia Unii Europejskiej to 2,7. Ameryka i kraje typu Brazylia to już zupełnie inna liga. Poziom chemii Brazylii zużywa 3 razy więcej chemii niż cała Unia Europejska. Dodatkowo stosuje 100 substancji zakazanych w Unii Europejskiej. Na przykład chlorotalonil, 50 razy wyższe limity, 92% GMO w soi i liczy się tylko zysk, nie zdrowie konsumenta. Mięso i wędliny polskie wyróżniają się jakością. Polskie kiełbasy, wędliny i mięso zajmują wysokie miejsca w światowych rankingach. Na tle świata, na przykład USA czy Azji, jesteśmy w czołówce niskiej chemii w mięsie wołowym, wieprzowym. Chemia zwiększa drastycznie ryzyko na choroby serca oraz na różne odmiany raka. I tu wchodzi Mercosur, który w najprostszej formie jest: ratujemy przemysł motoryzacyjny kosztem europejskiego rolnictwa. W niespełna miesiąc po podpisaniu umowy wybuchła pierwsza afera z fałszowaniem dokumentacji i ze sprawdzaniem żywności, która nie spełnia europejskich norm. Polscy rolnicy są pod ciągłym ostrzałem. Najpierw afera zbożowa z Ukrainą, a teraz problem z ziemniakami, gdzie dostają między 200 a 300 zł za tonę. To najgorsze ceny od blisko 50 lat. Chów mięsa coraz częściej jest przejmowany przez korporacje, a nasz rolnik jest tylko parobkiem, który jej dogląda w swoim gospodarstwie. Gobardo przejmuje hurtownię. 90% hodowli może być w rękach korpo. W ciągu 20 lat drobni producenci mogą stracić większość własności ziemi. Kolejnym przykładem
narzucania nam stylu życia jest kryzys migracyjny, przed którym uratowaliśmy się tylko cudem, dzięki ogromnemu oporowi społecznemu i patrolom obywatelskim na granicy z Niemcami. Blokady przejść, obywatelskie zatrzymania imigrantów odsyłanych przez Niemców. Jeszcze niedawno Koalicja Obywatelska nawoływała do większej otwartości. Przed 2023 roku krytykowała pushbacki i mur. Popierała humanitaryzm i pakt migracyjny. Kraje Unii teraz w panice starają się wycofać szerzenia polityki migracyjnej. W Niemczech, Szwecji, Włoszech przestępczość wzrosła od 20 do 50%. Ataki z użyciem noża wzrosły o 200%, a postęp islamizacji w krajach, które przyjęły gości, zwiększył się nawet o 70%. Berlin jest przejmowany przez gangi, z którymi nie może sobie poradzić policja. Przywódcy pochodzenia tureckiego sterują wszystkim z Emiratów Arabskich, a do wysadzania sklepów, zastraszania wynajmują często nieletnich uchodźców bezpośrednio z ośrodków pomocy społecznej. Główny pomysłodawca tej otwartości traci kontrolę we własnym kraju. Kiedy przystąpiliśmy do referendów, czy chcemy dołączyć do Unii Europejskiej, nie było tam mowy, że sojusz ekonomiczny będzie się zmieniał na światopoglądowy, że będziemy musieli się kłócić, co jest ważniejsze, polska konstytucja czy prawo unijne, i że otwarcie granic między Europejczykami zmieni się w obowiązek przyjmowania przybyszów z całego świata, gdzie my nie mamy prawa decydować, kogo zapraszamy do własnego kraju. Nie było też mowy o budowaniu zielonego porządku, który podważa własne fundamenty. Wzrost kosztów energii uderza w koszty produkcji. Wysokie koszty produkcji niszczą konkurencyjność. Bez konkurencyjności nie ma pieniędzy na innowacje. Bez innowacyjności nie ma co sprzedawać, a bez zarobku nie ma z czego finansować Zielonego Ładu. Chyba że z kieszeni obywateli. ETS, ETS-2, Fit for 55 i cała masa kolejnych regulacji. To jest jeden wielki transfer majątku od obywateli do kapitału. Wydajemy na nierentowne, utopijne pomysły, finansowane prawie w 100% z naszych podatków. Decyzje Unii są często tak nielogiczne, że przypominają jedno pytanie. Czy leci z nami pilot? Nie było tam mowy, że ta decyzja zwiększy koszty energii dla gospodarstw domowych o 200% w 20 lat, dla firm o 300% i że uderzy w polskie rolnictwo, gdzie rosnące koszty energii i nawozów prowadzą do utraty płynności finansowej rolników i cichego wywłaszczania ziemi na rzecz wielkich korporacji. Skoro sojusz zmienia się w coś, na co się nie zgadzałem, naturalną drogą jest renegocjacja warunków umowy. Unia Europejska to sojusz, który musi się opłacać. Jeśli spada opłacalność dla Polski, to obowiązkiem każdego polskiego polityka jest mówienie, jak Amerykanie. American first, a w tym przypadku Polska na pierwszym miejscu. Skoro to punkt Putina, to czy ślepe przestrzeganie planów z Brukseli wzmacnia nasz kraj, czy wręcz go osłabia? Przy ślepym wypełnianiu każdego pomysłu Brukseli, przy nielogicznych postulatach, które uderzają bezpośrednio w naszą gospodarkę i fundament zdrowego ekonomicznie kraju, czyli klasę średnią, stajemy się państwem słabym energetycznie i produkcyjnie. Więc zakładając mrzonki naszych polityków, że Putin ciągle tak żyje sprawą Polski, raczej jest zadowolony, bo bez jednego wystrzału widzi, jak suwerenność naszego kraju znika na naszych oczach. Punkt drugi. Szczucie na Ukrainę. Od początku pełnoskalowego ataku na Ukrainę w 2022 roku Polacy rzucili się z pomocą. Przyjmowali uciekinierów przed wojną pod swoim dachem. Zbierali datki, a nasze państwo dało zasiłek typu 500+, a później 800. I dostęp do służby medycznej, co jeszcze tylko spotęgowało problem zadłużenia i niewydolności naszego NFZ. Do roku czasu Polacy przekonali się, że
Dużo przybyszy z Ukrainy jest pracowitych, ale jeszcze większa grupa jest roszczeniowa. Nie przestrzega polskiego prawa, a pomoc typu 500+, wręcz wrzucali filmiki, jak ogrywać system, machając plikami pieniędzy z zasiłku. Patrz, policz sobie, wiesz? I na każdy paszport mam 800+. Część poznała świetnie polskie przepisy i po wynajęciu mieszkania lub domu nie było sposobu pozbycia się już takiego mieszkańca na długie lata. Po 2022 roku w Polsce mocno wzrosła przestępczość z udziałem cudzoziemców. W 2025 roku 17 504 obcokrajowców odpowiadało za 28 466 przestępstw, a spośród nich ponad 60% to Ukraińcy. W przestępstwach typu oszustwa technologiczne, phishing, na wnuczka, zdalne połączenia, fałszywe inwestycje, według statystyk Komendy Głównej Policji 3/4 sprawców wśród cudzoziemców to Ukraińcy. I szybko sprawiło to, że zajęli oni pierwsze miejsce w tym zakresie. Obecnie w Polsce przebywa około 950 000 uchodźców, z czego blisko 90% to kobiety i dzieci, podczas gdy ich mężowie i partnerzy walczą na froncie. Te kobiety znalazły tu pracę, a dzieci od lat chodzą do polskich szkół i mają tu przyjaciół. Dlatego po zakończeniu wojny to nie one wrócą na zgliszcza, ale ich mężczyźni przyjadą tutaj szukać swojego szczęścia. Wojna na Ukrainie trwa już blisko 4 lata. Osoby, które do nas przyjadą, to będą tysiące ludzi z najcięższym stopniem PTSD, dla których bycie okrutniejszym i brutalniejszym niż przeciwnik zwiększało szansę przeżycia. Pamiętacie nasze pierwsze grupy przestępcze z lat 90., wysadzanie samochodów, terroryzowanie przedsiębiorców, porwania? To były zwykłe chłopaki z blokowisk. Najbliższe do tego, co może tu się wydarzyć, to to, co się stało po wojnie w Afganistanie. W 1979 roku wracający żołnierze z frontu, Rosjanie, jak i Ukraińcy stworzyli grupy przestępcze, których brutalność sparaliżowała wymiar sprawiedliwości. To wtedy byli żołnierze, zbierali przedsiębiorców na stadionach i zbierali od nich haracze. A ucięte kończyny, samochody pułapki czy wysadzone sklepy to była codzienność. W Niemczech ich specjalne jednostki policji nie mogą sobie poradzić z klanami. Klany, gdy kogoś chcą porwać, wysadzić sklep, biorą podwykonawców z ośrodków uchodźców. Bardzo często to osoby pochodzenia ukraińskiego. Ci, co tu przyjadą, będą władać bronią automatyczną, operować dronami często lepiej niż nasi instruktorzy. Nasza policja nie jest na to gotowa. Polscy politycy mieli okres, kiedy masowo wpinali sobie ukraińskie flagi do klapy. Za to ukraińskich polityków z polskimi nie widziałem. I szukając w internecie pojawił mi się napis. Nie ma potwierdzonych przypadków takich zdarzeń. Dzieli nas sprawa Wołynia i banderowców. Dla nich to często są bohaterzy. To, że Polska wymusza przeprosiny, nie zmienia światopoglądu i tego, co się czuje. Polska przekazała Ukrainie pomoc wojskową, wartą ponad 18 miliardów złotych i łącznie ponad 100 miliardów złotych, licząc z pomocą humanitarną i kosztami utrzymania uchodźców w Polsce. Polska przekazała Ukrainie 14 MiG-29, a przy negocjacjach ostatnich maszyn Kijów się zobowiązał do przekazania wiedzy i ścisłej współpracy w zakresie dronów i systemów antydronowych. Po zaatakowaniu Iranu Ukraina sprzedała swoje doświadczenie z wojny dronowej z Rosją. Podpisała 10-letnie umowy obronne z Katarem, Arabią Saudyjską i Emiratami, które Załęski sam opisuje jako warte miliardy dolarów. Według szacunków wartość umowy to może być nawet 2 miliardy dolarów. Niemcy inwestują około 300 milionów euro na rozwój dronów uderzeniowych Deep Strike.
plus finansowanie produkcji 5000 dronów średniego zasięgu. Łączna wartość umowy dronowej to nawet 375 miliardów euro. Cały pakiet militarnej współpracy między państwami to nawet 4 miliardy euro. Holandia przekazuje 248 miliardów euro na produkcję dronów bezpośrednio na Ukrainie, a dodatkowo podpisuje umowy na przedsięwzięcia typu joint venture za około 270 miliardów euro. Razem to 0,5 miliarda euro inwestycji w drony. Wielka Brytania finansuje linie produkcyjne ukraińskich dronów w ramach pakietu Ukraine Defense Partnership. Załęski planuje budowę 10 fabryk i 10 centrów eksportowych za kilka miliardów euro. W ramach programu Multi-Billion Program Polska do tej pory nie dostała ani żadnej wiedzy, ani nie buduje się ani jedna wspólna fabryka z Ukrainą. Polska do kwietnia 2026 roku wydała około 1,2 miliarda na pomoc humanitarną i socjalną. Natomiast kwota przeznaczona na uzbrojenie i wsparcie militarne w tym okresie wyniosła około 700 milionów złotych. Na samo utrzymanie systemu Starlink Polska przekazała w 2026 roku około 65 milionów złotych, a pozostałe kwoty oraz dokładne plany finansowe na resztę roku nie są jeszcze oficjalnie udostępnione. Podsumujmy. Ukraina ma czas na chwalenie się, że jest teraz liderem dronowym. Czytałem artykuły, że już potrafi zajmować tereny tylko przy użyciu dronów i nowych robotów. Ma czas na podpisanie intratnych umów na całym świecie. Ma czas przyjmować pieniądze z naszych podatków. Nie ma tylko czasu wywiązać się w sumie z jednej obietnicy, jaką dała przy zabieraniu naszych MiG-29. Obecnie w Polsce działa blisko 50 tysięcy ukraińskich firm, które stworzyły szczelny, zamknięty obieg gospodarczy. Ukraińcy kupują u swoich, wynajmują od swoich i serwisują się u swoich, budując wewnętrzny polski równoległy system, który nie zasila polskiego małego biznesu, lecz stanowi dla niego bezwzględną konkurencję działającą we własnej bańce. Zupełnie inny kaliber to ukraińscy oligarchowie i wielkie grupy kapitałowe, które agresywnie przejmują polskie firmy. Nie wchodzą tu, by budować rynek. Często rozbierają polskie przedsiębiorstwa na części dla zysku albo budują nową trampolinę, która pomoże im w ekspansji na zachód. By poznać drugą osobę, nie obserwujemy, jak zachowuje się, kiedy wszystko jest cacy, ale jak reaguje w kwestiach spornych. Kiedy w 2023 roku pojawił się konflikt zbożowy i stanęło na ostrzu noża, my albo oni bardzo szybko w tej sprawie staliśmy się wrogiem, z którym nie będą się patyczkować, a w ich oczach pojawiła się nienawistna bezwzględność. Każdy kraj jest jak firma, która musi na siebie zarabiać, a każda podejmowana decyzja powinna być podejmowana przez pryzmat interesu własnego kraju. Cały ten punkt pokazuje, że Ukraina nie jest naszym wrogiem, ale że lepiej to rozumie i lepiej pilnuje interesu swojego kraju. Pokazałem wam, że dajemy to, czego nie mamy i za darmo. Nie mogę tu mieć pretensji do Ukrainy, że ma smykałkę do interesów. No ale nie mogę chwalić, jak nasi politycy uparcie działają w schemacie zamienił stryjek siekierkę na kijek. Więc niech będzie, że w interesie Putina jest, byśmy kłócili się z Ukrainą. Ale jak stajemy się gołodupcami, na pewno bawi go ten deal stulecia, jaki robi Polska. Punkt trzeci. Konflikt z Niemcami. Tu chyba jest powszechna opinia, że Donald Tusk pilnuje niemieckiego interesu bardziej niż polskiego. Ja nie będę skupiał się na opiniach, ale na faktach. Pomysł Prawa i Sprawiedliwości o reparacjach to bajka dla naiwnych. Dlaczego? Bo pieniądze dla nas przejęła Rosja. A czemu oni? Bo z kolei po II wojnie światowej zachodni świat w Jałcie w
postaci Churchilla i Roosevelta oddał nas w strefę ich wpływów. Więc nie ma takiego sądu ani prawa, by te reparacje rozpatrzyć. Tylko jak widziałem wystąpienie Donalda Tuska krzyczącego na Niemców: spójrzcie na naszych bohaterów, gdzie średnia wieku jest pewnie już 90 lat. Tych, którzy walczyli o Polskę podczas II wojny światowej. Jeśli wy nie zapłacicie im odszkodowania, to my zrobimy to sami. To chyba najgorsza technika negocjacyjna, jaką widziałem. I jak mam to nazywać? Branie na litość? Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest. Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Jestem przeciwnikiem babrania się w przeszłości, ale nigdy nie powinniśmy o niej zapominać. I ważne, by historia nie była blokadą naszego rozwoju w teraźniejszości. Z tego co widzę, nie jest to mocna strona naszych polityków. Zanim pomyślicie, że ten punkt ma być na modłę Prawa i Sprawiedliwości, jakimś nienawistnym wywodem, to was uspokoję, że interes i logika to nie jest to samo. Niestety, nasz sojusz z Niemcami albo współpraca jest pełna wybojów w związku z interesami, które się wzajemnie ścierają. Zacznijmy od tego, że w niemieckim interesie było, by statystyczny Polak był biedny, by różnica pensji była jak największa. Duża część niemieckiego rolnictwa opierała się na pracy sezonowej Polaka. W 2022 roku Polacy stanowili aż do 90% wszystkich zagranicznych pracowników sezonowych, legalnie zatrudnionych w rolnictwie niemieckim. Niemiecki Związek Rolników, DBV, w tamtym czasie przyznawał wprost, że bez Polaków zbiory szparagów, truskawek czy chmielu byłyby fizycznie niemożliwe i ekonomicznie nieopłacalne. Ale to nie tylko rolnictwo. Prawdziwa walka o wpływy toczy się na placach budowy. Przez dekady Niemcy budowali swoją potęgę rękami polskich murarzy i tynkarzy, którzy godzili się na stawki nie do przyjęcia dla Niemca. Polska była numerem 1 w całej Unii Europejskiej pod względem liczby pracowników delegowanych do sektora budowlanego. W samym 2022 roku Polska wystawiła ponad 670 000 zaświadczeń A1, z czego blisko połowa dotyczyła rynku niemieckiego. To niemal 25% całego unijnego rynku delegowania. W szczycie w latach 2021-2022 polskie firmy transportowe wykonały pracę przewozową na poziomie 380 miliardów tonokilometrów rocznie, co stanowiło najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej i dawało Polsce ponad 33% udziałów w unijnym rynku transportu międzynarodowego. Gdy Polska zadynamicznie zaczynała się rozwijać w sektorze budowlanym, Niemcy wprowadziły szereg barier systemowych, mających na celu osłabienie polskiej konkurencji, takich jak 15% podatek potrącany u źródła z każdej faktury, przymusowe składki na niemiecką kasę urlopową, Soka-Bau oraz rygorystyczne wymogi uzyskiwania zaświadczeń, bez których polskie firmy nie mogły otrzymywać pełnego wynagrodzenia za wykonywane usługi. Obecnie udział polskich firm w unijnym transporcie międzynarodowym spadł do poziomu 28%, co jest bezpośrednim skutkiem wprowadzenia przez Niemcy i kraje Zachodu przepisów pakietu mobilności. Dodatkowo ukraińskie firmy spedycyjne zaczęły masowo wykupować polskie przedsiębiorstwa, podczas gdy polskie firmy straciły możliwość szybkiego zatrudniania kierowców ze wschodu przez rygorystyczne ograniczenia wydawania świadectw kierowcy, tzw. czerwonych papierów oraz blokady w systemie wizowym.
Ponieważ Polacy zaczęli lepiej zarabiać u siebie, mimo że stosunek nadal jest 2:1 przy płacy minimalnej w wypłatach, to dodatkowo do ceny musisz doliczyć słabe, często koczownicze warunki pracy. Polak w rolnictwie był naprawdę dobrym pracownikiem, więc na przykład dla niemieckiego rolnictwa to systemowa potrzeba, by przeciętny Polak był biedniejszy. Niemiecki przemysł motoryzacyjny jest w największej zapaści. Część analityków mówi, że Niemcy są w takim kryzysie, jakiego nie było od II wojny światowej. Jeszcze do 2021 roku Polska skupowała najwięcej starych samochodów z Niemiec, skutecznie czyszcząc ich rynek. Ponad 580 000 używanych aut rocznie. Obecnie te statystyki spadają. Import aut najstarszych powyżej 10 lat zaliczył spadek o 15,5%, a udział samochodów osobowych w całym imporcie jest najniższy od 15 lat. Co zbiega się z zapaścią niemieckiej produkcji, która skurczyła się o 20% względem poziomu sprzed pandemii. Tu znowu wrócę do Mercosuru, bo to pokazuje, jak działa kapitalizm i jak rozbieżne mamy interesy. Niemcy przez nieprzemyślany pomysł na zieloną transformację, który całkowicie opierał się na uzależnieniu od innych państw, gaz jako siła napędowa przemysłu od Rosji, i panele słoneczne i wiatraki, których praktycznie dominację mają Chiny. Przez błąd Niemców Chiny zyskały dominację w rynku elektrycznych samochodów i mają teraz 70% rynku. Przemysł samochodowy jest w tragicznej sytuacji. Dlatego kapitał motoryzacyjny niemiecki przeforsował umowę Mercosur, która jest wymianą słabej jakości żywności za samochody, które inaczej się nie sprzedadzą. To jest kosztem naszych rolników. I po raz kolejny pokazuje, że mamy całkowicie rozbieżne interesy. Niemcy zdominowali europejski rynek logistyczny, tworząc potężne huby przeładunkowe i dysponując gigantami takimi jak DHL, co pozwala im kontrolować cały przepływ towarów w Europie. Kluczowym punktem tej dominacji jest lotnisko we Frankfurcie, największy port Air Cargo w Europie, obsługujący blisko 2 miliony ton towarów rocznie, oraz Lipsk, będący głównym europejskim węzłem logistycznym dla przesyłek kurierskich. Dzięki tej infrastrukturze niemiecka logistyka generuje obroty rzędu 300 miliardów euro rocznie, sprawiając, że większość towarów trafiających do Polski z rynków pozaunijnych jest najpierw obsługiwana i clona na terenie Niemiec. Prawo i Sprawiedliwość wpadło na pomysł budowy centralnego portu komunikacyjnego. Wykonania tego pomysłu może nie będę komentował. Ale to, co jest ważne, projekt zakładał, że Polska przejmie obsługę towarów, które dziś w 60% są odprawiane na lotniskach w Niemczech. Dzięki budowie CPK polski budżet miałby przestać tracić miliardy złotych z tytułu ceł i podatku VAT, przejmując od niemieckich hubów docelowo nawet 1,5 miliona ton cargo. Donald Tusk pożyczył sobie pomysł CPK, by nie nazwać tego inaczej, i przemianował go na Port Polska. To, czego nie powiedział, to fakt, że nowy projekt to nie tylko zmiana nazwy, ale znaczące ograniczenie sektora hubowego. Pierwotnie projekt zakładał obsługę 1,5 milionów ton cargo rocznie jako hub światowy, podczas gdy nowa koncepcja redukuje te ambicje do zaledwie 0,27 milionów ton w 2032 roku i port lokalny, europejski. To pozostawia dominację portom we Frankfurcie 2,3 miliona ton i Lipsk. Z tych hubów są największe zyski, a nie z turystyki. Projekt kolei, który miał być w 100% niezależny, dzięki prędkości projektowej 350 km na godzinę, został zmieniony na standard 320 km na godzinę, co jest parametrem idealnie skrojonym pod niemieckie składy ICE 3 Neo, otwierając drogę do dominacji Deutsche Bahn na polskim rynku szybkich kolei. Impost do niedawna był polską firmą, zarabiając 9,85
miliarda złotych. Płacił 375 milionów złotych podatku. Niemiecki DHL zarabia na rynku polskim 5,5 miliarda złotych, ale podatku płaci zaledwie 20,2 miliona, z czego ich kluczowa spółka DHL e-commerce przy przychodzie 2,8 miliarda złotych zapłaciła w Polsce 0 złotych podatku. To jeśli ktoś na rynku polskim miałby mieć preferencyjne warunki, to czemu jest to niemiecka firma, a nie polska? Podałem Wam tylko kilka przykładów, bo dużo sektorów naszych gospodarek mają kolizyjny kierunek. Niemcy to niesamowity kraj, który jest pełen sprzeczności. Ich pomysłowość i innowacyjność sprawiła, że cały świat musiał mocno się wysilić, by ich pokonać w czasie II wojny światowej. Przyczyną ich upadku wtedy była w dużej mierze mania czystości rasy i inne głupoty. Teraz zmienili to na zielone mrzonki. Mimo że ostatnio dają się ciągle ogrywać, ich ekonomia wręcz aż krzyczy: co wy żeście zrobili? Po co nam ci doktorzy z Afryki? Jak chcecie budować energetyczną niezależność, najpierw uzależniając się od Rosji na gaz, później panele i wiatraki od Chin, a teraz od 4 razy droższego gazu od USA. I nawet z tymi błędami ciągle są sprytniejsi od Polski w interesach, nie stawiając poprzeczki ostatnio za wysoko. Czy dla Putina to różnica, czy będziemy się kłócili z Niemcami, czy wystarczy, że będziemy robili to, co do tej pory? Historycznie Rosja i Niemcy zawsze dobrze się dogadywali, więc teraz znowu znajdą wspólny język za parę lat. Kwestia tylko, czy Polska jeszcze wtedy będzie istniała. Nie zajęta czołgami, ale przygnieciona długami i nowym właścicielem. Punkt 4. Osłabienie obronności Polski. Zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce. Temat samej pożyczki SAFE omówiłem bardzo dokładnie w innych filmach. Linki do nich powinny pokazać się w roku, gdzie mówię o konstrukcji tego kredytu, o naszych problemach demograficznych, finansowych i o tempie starzenia się sprzętu. Kiedy Donald Tusk wychodzi, populistycznie opowiada, że nie pozwolimy zostawić Polskę bezbronną, tylko że to jest manipulacja. Wydajemy procentowo najwięcej z całej Unii Europejskiej. W 2023 roku to około 3,9 PKB. 137 miliardów złotych. W roku 2024 to już 4,1 PKB. 158 miliardów złotych. W 2025 roku to 4,7 PKB. A w 2026 roku to już 5% PKB i 201 miliardów złotych. Za 3 lata na samo uzbrojenie wydaliśmy ponad 500 miliardów. Pożyczki, jakie już mamy wzięte, to łącznie 11 miliardów dolarów, około 44 miliardy złożonych na sprzęt wojskowy od Stanów Zjednoczonych. To około 100 miliardów złotych od Korei. To łącznie 140 miliardów zadłużenia niespłaconego. Razem z SAFE będziemy zadłużeni tylko na samo uzbrojenie 369 miliardów złotych. Będąc zadłużonym dosłownie po uszy, rozdajemy uzbrojenie Ukrainie. I to nie chodzi o to, że ja im źle życzę, tylko o to, że politycy nie mówią, że oddajemy to, czego nie mamy. Rząd od 2023 roku podniósł podatki i daniny, m.in. powrót 5% VAT na żywność, wzrost akcyzy na używki między 15 a 30% oraz wyższa składka zdrowotna corocznie wyciągnie z portfeli obywateli dodatkowe dziesiątki miliardów złotych. Zmiany te obejmują także nowe obciążenia lokalowe, majątkowe, takie jak wyższy podatek od nieruchomości czy zapowiadane daniny od aut spalinowych i posiadania wielu mieszkań. Od 2023 roku państwo nie wypracowało nawet jednego sposobu na dodatkowe źródło dochodu do budżetu państwa. Jedyny pomysł na dodatkowe pieniądze to wymyślanie, co by jeszcze zabrać Kowalskiemu i małej, maksymalnie średniej
firmie. Do budżetu państwa polskiego małe i średnie firmy oraz duże spółki Skarbu Państwa wpłacają rocznie około 110-120 miliardów złotych w samym podatku CIT i daninach celowych, co stanowi filar dochodów budżetowych, podczas gdy duże międzynarodowe korporacje czerpiące gigantyczne dochody na terenie naszego kraju płacą zaledwie między 8 a 10 miliardów złotych podatku CIT, zarabiając wielokrotnie więcej i skutecznie transferując zyski za granicę. W tym roku w budżecie państwa brakuje już rekordowych 272 miliardów złotych, a według prognoz ekonomistów do 2030 roku luka ta, napędzana kosztami obsługi gigantycznego długu i zbrojeń, może urosnąć do niewyobrażalnej kwoty ponad 0,5 biliona złotych. Rząd wypycha program SAFE poza budżet, ponieważ według metodologii unijnej zadłużenie Polski wynosi już 65,4 PKB, co łamie unijne progi i polskie limity konstytucyjne. Bruksela pozwala na te sztuczki księgowe, bo dzięki temu Polska zaciągnie u niej pożyczkę na 45 lat, którą musi wydać na sprzęt z certyfikatem Unii Europejskiej, co finansuje europejski przemysł zbrojeniowy i daje Komisji Europejskiej bezpośrednią kontrolę nad polskimi wydatkami. W praktyce oznacza to świadome wprowadzenie kraju w scenariusz grecki, gdzie przy łącznym długu na zbrojenia przekraczającym 370 miliardów złotych Polska staje się trwale uzależniona finansowo od unijnych decyzji. Donald Tusk opowiada nam, że jak kupimy pełno nietrafionych technologicznie gratów, to będziemy bezpieczniejsi. Tylko że są dwa rodzaje bezpieczeństwa: militarne i ekonomiczne. Ameryka ma największą armię na świecie. Ma wszystko, o czym Polska nawet nie może śnić. Najnowsze samoloty, lotniskowce, rakiety, najnowocześniejsze wojsko i satelity. Ma też największy dług na świecie. I czy widzicie piorunujące sukcesy od czasu ataku na Iran? Putin ma dosłownie dziury w ziemi, z których wyciąga pieniądze z gazu i ropy i całej tabliczki Mendelejewa. A my mamy dziurę w budżecie i kredyty na sprzęt. Plan Putina to Polska zadłużona i uzbrojona. W Europie jest kult zadłużenia się i za 20 lat wykupią nas Chiny. To Putin będzie miał atakować swojego sojusznika? Punkt 5. Atak na instytucje państwowe. Widzimy aktorów tego spektaklu w Polsce też każdego dnia. Czynnych, aktywnych, często na wysokich stanowiskach. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości kierunek byłby uwolnić się od zachodniej narracji w mediach, by Polska miała swój głos i kierowała się swoim interesem. I jeśli ktoś by zapytał mnie, czy uważam, że Polska powinna iść w takim kierunku, jasne, bo przecież o tym są moje wcześniejsze 4 punkty, że Polska powinna pilnować swojego interesu. Tylko że w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości było to całkowite przejęcie TVP. O ile, że ma być to kontrola, że jest tam polski kapitał, jest jak najbardziej okej. Tylko wiadomości, by dawać odpowiednią narrację, a wręcz przekręcać fakty na korzyść rządzących, było już haniebne. Donald Tusk przed wyborami mówił, że rozumie nas wszystkich Polaków i że pierwsze co zrobi, to naprawę zacznie od telewizji polskiej. Jeszcze w 2008 roku abonament TVP nazywał haraczem ściąganym z obywateli. Powiedziałem wam, że pomysł PiS nie był zły w założeniu, ale liczy się wykonanie, to zapytam was, jeśli Donald Tusk w 2023 roku, zanim Polacy ruszyli do urn, by powiedział tak: pierwsze 100 dni swojej władzy przejmę siłową telewizję polską. Zamienię jednych dziennikarzy na drugich. A o abonament was nie zapytam, tylko zmienię na podatek PIT. Teraz będziecie płacić za to wszyscy. Bez wyjątku, bo nie interesujecie mnie wy, moi wyborcy. Byście wybrali taką osobę? Koalicja Obywatelska wygrała wybory, bo jako pierwsi w historii
III RP skutecznie trafili do najmłodszego pokolenia. To nie była zwykła kampania, to było poruszenie, które sprawiło, że frekwencja wśród osób do 29 roku życia skoczyła z 46% w 2019 roku do blisko rekordowych 69%. Młodzi, którzy wcześniej często ignorowali wybory, tym razem ruszyli do urn masowo, zmieniając równowagę sił. Czy przerzucenie abonamentu do PIT i nowych podatków w telefonach, tabletach i szukanie sposobu na dodanie opłat audiowizualnych do każdego urządzenia, co ma wyświetlacz, nie jest przykładem pokazania, że ci, którzy zapewnili Koalicji Obywatelskiej zwycięstwo, zostali podwójnie oszukani i teraz zapłacą więcej, bo to właśnie ci młodzi najchętniej sięgają po nowe technologie, a TVP uważają za relikt przeszłości i nie korzystają z tej stacji w ogóle. Prawo i Sprawiedliwość chciało kupować i przejmować poszczególne gazety. Czy uderzało w TVN, bo ta często wytykała rażące błędy tej partii. Kapitał newsowy w Polsce jest obecnie podzielony na dwa główne bloki. Niemiecki, w którego w skład wchodzą Onet, Newsweek, grupa Ringel Axel Springer oraz radio RMFM, grupa Bauer oraz amerykański, do którego należą stacje TVN, TVN24, koncern Warner Bros. I Discovery. Mamy jeszcze kapitał francuski Eurozet, obecnie w grupie polską Agorą. Czy biorąc teraz ostatnie zdarzenia, atak na Iran, nie zauważyliście, jak stonowane są te wiadomości, jak bardzo rozmywają, że jest to agresja Stanów Zjednoczonych i Izraela i że niewiele różni się to od operacji specjalnej Rosji. W sprawie wojny na Ukrainie nie zauważyliście, że w ogólnej narracji nie mówi się, że ta wojna w dużej mierze jest spowodowana przez wcześniejszą politykę Stanów Zjednoczonych z poszerzaniem wpływów w tamtym rejonie i granie na osłabienie taniego gazu dla Niemców. Stany Zjednoczone za pomoc w wygraniu wojny na Ukrainie mają podpisane umowy. Amerykańskie koncerny dostaną pieniądze w surowcach, kontraktach, w odbudowie. Polscy politycy dają Ukrainie pieniądze, a Amerykanie je inwestują. Ile wiadomości widzieliście, że w Gazie zostało zabitych 80% ludności cywilnej, w dużej mierze kobiet i dzieci? Ile w dzienniku słyszycie na przykład o spadającej sile dolara albo BRICS i zmianie układu sił? Ile słyszycie, że wojna w Zatoce teraz nie jest tylko o ropę, ale jest o utrzymanie petrodolara, który słabnie? To są te wolne media, które mają budować wiadomości, by narracja zgadzała się z interesem obcych mocarstw. Pod płaszczykiem dbania o wspólny interes PiS zbudował system totalnej inwigilacji ekonomicznej. Najpierw stworzył KAS, potężną policję skarbową, która może blokować konta firmowe bez sądu. Potem zbudowano przepisy pozwalające urzędnikom bez żadnych zarzutów zaglądać na prywatne konta bankowe każdego z nas. Dopełnieniem był Polski Ład, który poprzez likwidację odliczenia składki zdrowotnej zmienił państwo w gigantyczną pompę ssącą pieniądze z portfeli pracujących Polaków, fundując nam przy tym największy chaos prawny. Te przepisy bezpośrednio uderzają w prawa nas wszystkich. Zwykły Kowalski jest inwigilowany, a każdy polski przedsiębiorca, podkreślam, polski, jest traktowany z góry jako potencjalny oszust. Zachodni kapitał jest poza tym prawem i często traktowany niczym święta krowa. Od 2023 roku Koalicja Obywatelska nie pracuje nad zmianą tych przepisów i nie mówi o nich nic. A dlaczego? Bo ta nowa władza, jaką stworzył PiS, w tym potęga kas i wgląd w nasze konta, bardzo szybko im się spodobała i korzystają z niej teraz na całego. Zbigniew Ziobro był głównym architektem i twarzą kierunku, w którym państwo miało stać się bezwzględne dla podejrzanych. To pod jego politycznym dyktandem
powstały przepisy o konfiskacie majątków, zaostrzeniu kar i dawaniu służbom coraz większych uprawnień do inwigilacji obywateli. Choć technicznie prawo o wglądzie w konta przeszło przez resort finansów, to wyrastało ono bezpośrednio z doktryny Ziobry. Tylko jak widzicie, nie za te prawa jest teraz ścigany Zbigniew Ziobro, bo tę ekipa rządząca wzięła jak swoje. Jest ścigany za wprowadzenie Pegasusa, który został nam zabrany za łamanie licencji i za przekręty finansowe, pozyskiwanie funduszy na prawicę. Pegasusem mieli być podsłuchiwani politycy Koalicji Obywatelskiej, a w tych funduszach nie chodzi o pieniądze podatników, ale o to, że za te pieniądze umocnili się ich najwięksi polityczni wrogowie. Nie będę rozwijać tu wszystkich rzeczy prawnych, ale cała walka o praworządność to jest walka o umocnienie władzy lewej albo prawej strony. I z prawdziwą praworządnością nie ma to raczej nic wspólnego. Więc zapytam się, utrzymanie władzy przekazu i narracji medialnej proamerykańsko-niemiecko-izraelskiej, kolejna walka o władzę przypominająca przeciąganie liny, by się utrzymać choć na następne 4 lata. To w ogóle brzmi jak coś, co Putina miałoby obchodzić? Czasami może Putinowi przeszkadza, że brzęczymy mu za bardzo jak mucha przy uchu, ale wypełniając te wcześniejsze 4 punkty, on nie musi nic robić. Wystarczy tylko poczekać, aż to wszystko pierdolnie. Do wyborów zostało 1,5 roku. Jedna strona miała 8 lat, by poprawić nasz kraj, czego nie zrobiła. Z kolei największe sukcesy drugiej strony to w ponad 800 dni spełnienie zaledwie 30% obietnic. A część tych pełnień wygląda jak akcja w krzywym zwierciadle. Sposobem na rozwiązanie każdego problemu stają się kolejne kredyty i zadłużenie naszego państwa. W jednym mogę się zgodzić z panem Tuskiem. Jeśli bym miał zgadywać, co chciałby Putin, to by jedni albo drudzy rządzili jak najdłużej. A jak kraj będzie zadłużony i praktycznie zmieni właściciela, możliwe, że z nowym właścicielem Polski Rosji będzie się dogadać łatwiej. Jeśli kochasz swój kraj, nie chcesz pracować za pół darmo, warto chyba pamiętać o tym za 1,5 roku i popatrzeć te 5 punktów, wiedząc, że żadna strona nie spełnia tego, co obiecuje. I jedyne, co się w tym wszystkim zgadza, że po każdych ulepszeniach Polska jest słabsza, a my coraz biedniejsi.